Dawno, dawno temu istniało latające królestwo. Było to jedyne królestwo, którego nie ograniczały żadne granice. No, może poza wysokością, na jakiej mogło latać. Latające królestwo odwiedzało wszystkie inne królestwa mieszczące się na ziemi, dzieląc się z nimi wiedzą, kulturą i tradycjami, a jego wielka rada doradzała władcom naziemnych imperiów, by ich dominia żyły w pokoju i dobrobycie. Jednak pewnego dnia latające królestwo zniknęło. Mijały lata i mimo, że królestwa nadal żyły w pokoju, zaczęły się od siebie izolować. Trakty handlowe, podróżnicze i wszelkie kontakty między nimi zaczęły zanikać. Tak było przez setki lat, aż na wielowiekowym gobelinie znaleziono instrukcję, jak odbudować starożytną technologię i przywrócić latające królestwo do istnienia. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i dzisiaj spróbujemy odbudować latające królestwo. I zagrajmy w Airborne Kingdom. Airborne Kingdom zostało stworzone przez małe studio The Wandering Band, które, według ich własnych słów, aktualnie mieści się w Amerykach. Gra powstała już prawie rok temu i była dostępna na PC-ty, a od 9 listopada tego roku mogą w nią również zagrać posiadacze PlayStation 4, Xbox One oraz Switcha, a my sprawdzamy sobie wersję na konsolę Sony, graną na PS5. Grę zaczynamy ze zbudowanym już sercem naszego podniebnego dominium i to wokół niego dobudowujemy kolejne elementy, jak na przykład kładki do przemieszczania się pomiędzy konstrukcjami, budynki mieszkalne, magazyny na różnego rodzaju zbierane przez nas surowce, akademię, w której opracowujemy i ulepszamy technologie i budynki pozwalające nam rozwijać nasze królestwo, czy też hangar. Hangar jest jednym z najważniejszych elementów, bo dzięki niemu mamy dostęp do samolotów, którymi przemieszczają się zbieracze surowców czy emisariusze, odwiedzający kolejne naziemne królestwa. Cel gry zawarty jest już w sumie we wstępie, czyli doprowadzenie do odrodzenia się latającego królestwa. A żeby to w pełni nastąpiło, musimy zebrać 150 mieszkańców na naszej podniebnej platformie oraz zawrzeć sojusze z 12 królestwami na ziemi. Ludzi pozyskujemy dzięki odwiedzaniu mniejszych i większych osad ludzkich i jeżeli tylko spełniamy warunki danego ludka, to się do nas przyłączy. W każdym mniejszym skupisku ludzkim możemy zwerbować do 3 nowych mieszkańców. 3, jeżeli nastrój w latającym mieście jest idylliczny, 2, jeżeli ludzie są zadowoleni i 1, jeżeli nastroje są tylko średnie. Nie oznacza to jednak, że zostaną z nami od tak sobie. Teraz musimy się starać, żeby utrzymać jak najwyższe morale, bo jak nie, to populacja zacznie się zmniejszać. Na morale wpływ ma m.in. ilość miejsc zamieszkania, ilość jedzenia i wody, oświetlenie kładek, bo się ludki boją, że spadną, budynki wiary, czy stabilność naszej podniebnej konstrukcji. Zdarzyło mi się, że któryś z mieszkańców opuścił latające królestwo, bo nachylenie było zbyt duże. Trzeba więc stawiać budynki tak, by ciężar był równo rozłożony i nasz cud techniki nie przechylał się zanadto w żadną ze stron. Drugi aspekt prowadzący do wygranej to sojusze z naziemnymi królestwami. By do nich doprowadzić, trzeba wykonać jakieś zadanie lub zadania dla danego królestwa. Pomóc im coś odnaleźć na odległej wyspie, czy posłać budowlańców i materiały, by pomóc zbudować to czy tamto w stolicy.
I tak to się toczy. Latamy z miejsca na miejsce, zbierając surowce, rozbudowując nasze królestwo i pozyskując nowych mieszkańców i sojuszników. A wszystko to w czasie rzeczywistym, ale z możliwością przyspieszenia i spowolnienia czasu oraz z możliwością włączenia aktywnej pauzy, dzięki czemu możemy zaplanować sobie działania na spokojnie, a dopiero później, po ponownym uruchomieniu upływu czasu, nasi mieszkańcy zabiorą się za wykonywanie powierzonych zadań. Muszę przyznać, że bawię się średnio. Nie spodziewałem się tutaj jakichś fajerwerków i nie wiadomo jakiej innowacyjności, ale czegoś brakuje. Fakt to, że musimy się ciągle przemieszczać, by znaleźć zasoby i móc w ogóle rozbudowywać nasze królestwo, to jest coś nowego. Także to, że nie ma tutaj walki ani żadnego konfliktu w ogóle, też jest dobre, bo po pierwsze nie szłoby z duchem gry, a po drugie nie ogarnąłbym, szczerze powiedziawszy, bo zbyt dużo różnych mechanik w grze to też niedobrze. Zwłaszcza w wersji konsolowej bądź co bądź RTS-a. Jest tu kilka elementów, które mi się podobają, a jednym z nich jest unikalny klimat gry. Bo nie ma zbyt wielu tytułów, w których rozbudowujemy latające miasto. Świat pod naszymi śmigłami też jest wyjątkowy, bo w każdej grze mapa generowana jest losowo i pewne jego elementy kojarzą mi się ze stylistyką planszowej gry Azul. Chociaż przyznaję, że spodziewałem się trochę większej szczegółowości tak mapy, jak i elementów samego latającego królestwa. Wszystko wygląda jednak, jakby było takie ociosane. Kawałki lądu mają dość symetryczne kształty i znowu przywodzą na myśl elementy spotykane raczej w grze planszowej, a postaci przechadzające się po platformach są bez twarzy. Na samoloty można sobie zrobić zbliżenie i obejrzeć je dość dokładnie, można im nawet zmienić kolory, ale nie za bardzo jest na czym zawiesić oko. Taka stylistyka może niektórym przypaść do gustu, ale jak dla mnie wygląda trochę zbyt archaicznie. Muzycznie jest dobrze i ścieżka dźwiękowa z elementami arabskiej muzyki w połączeniu z mechaniką gry przywodzi na myśl zmagania nomadycznych plemion przemierzających pustynię. Kolejny bardzo ciekawy element to zadania, jakie otrzymujemy w stolicach królestw. Wolę taki rodzaj rozgrywki, niż jedynie sandboxowe latanie w te i we w te. Szczególnie ciekawe są zadania polegające na znalezieniu ukrytych rzeczy, dzięki którym możemy budować cudowne konstrukcje w swoim mobilnym królestwie. Niestety problem z ich znalezieniem polega nie tylko na tym, że są schowane, ale również na tym, że mapa jest mało czytelna i mało szczegółowa. Ogólnie rzecz biorąc, gra jest ciekawa, ale w umiarkowanych dawkach. Odnajdywanie, wynajdywanie i budowanie nowych elementów jest najbardziej satysfakcjonującą rzeczą w tej grze. Także to, jak w nocy nasze latające królestwo rozświetla się różnokolorowymi światłami na niebie, wygląda ładnie, ale z daleka. Mam wrażenie, że trailer wersji konsolowej powstał na wersji PC-towej gry i graficznie prezentuje się lepiej niż sam port na konsolę. Tak czy inaczej jest dość przyjemnie i pokojowo. Taki niespieszny sim. Może się podobać. I tak ambiwalentnie zakończę. Dajcie znać, czy sięgniecie po ten tytuł, a jeżeli to zrobiliście, to jaka jest wasza opinia na jego temat. A ja się już z wami żegnam. Do następnego razu. Cześć, cześć.